A temu, kto to wymyślił po raz pierwszy, naprawdę. Szapoba. Znał się chłop albo kobieta na robocie. Anchois. W zasadzie anchois. Czyli tak, banalny przepis. Włoska robota, czyli jak się nie napracować. Pierwszym elementem, od którego trzeba zacząć, jest makaron. Makaron spaghetti raczej nie, tylko makaron. Co to za... Co to jest w ogóle? Laska świętego Mikołaja. Dobra, nieważne. Makaron typu linguini. On jest taki płaski, bardzo dobry właśnie do takich dań tłustawych, bo linguini ma jakby większą powierzchnię taką, którą opatuli ten tłuszcz, bo to jest po prostu makaron z tłuszczem. Dobra, około 120 gramów. Zobaczymy, czy ręka nie kłamie. 100? To przynajmniej 120 trzeba, bo to jest tak naprawdę, to jest sam makaron i to się gotuje tyle, ile makaron, czyli 10 minut. Wrzucam makaron i od razu przechodzę do konkretów. Czyli tak, makaroni, od razu woda. Wrzucam makaron. I on się gotuje 10 minut. Solę dość obficie. Zawsze lepiej wziąć większy garnek niż mniejszy. I zawsze zamieszać, bo to jednak, żeby się nie skleiło. Nawet jak to jest mąka, durum. Jedyną rzeczą, jaką trzeba zrobić, to tak naprawdę czosnek. Klasyczna metoda na łupacza, no to już mu pokazywałem. Dosłownie 2 ząbki. Tak, to są wszystkie warzywa w tym daniu. Poza czosnkiem i pepperoncino. Tak naprawdę Little Elf, moja ulubiona odmiana chili. Tak. Pokrojony byle jak. 6 kawałków, tyle wystarczy. Makaron się gotuje. Po 5 minutach zaczynam zabawę z sosem, czyli połowa czasu. Wlewam oliwę. Około 20 ml, coś w tym stylu. To jest cała baza. Do tego od razu ten czosnek. Ogień jest malutki. Chodzi o to, że jak to się tylko zacznie, dosłownie widać, że będzie się minimalnie rumienić, wyłączam ogień. Wyłączam ogień i będę dodawał następne składniki. W zasadzie teraz dodam pepperoncino jeszcze. Już tutaj wyłączam gaz. On straci trochę posmak surowizny. I tak. Pepperoncino, w zasadzie Little Elf, 1 sztuka. Dobra, 1,5. I tyle. Czas na składnik kluczowy, bo makaron się tutaj gotuje i on będzie za 3 minuty gotowy. Czyli anchois. Biorę ten słoiczek i 2 fileciki, dosłownie 2 fileciki anchois. No jak są małe, no to 3. To jakieś takie, nie wiem czy one europejskie standardy mają. Jakieś takie za małe. Dobra, 3. I to się po prostu rozwali. Ale jeszcze, żeby było więcej smaku, trochę tego oleju spod anchois. Wiadomo, z oliwą będzie anchois o wiele lepsze. Te są z olejem, bo były łatwiej dostępne. Oliwą, jakby ktoś miał wybór, z oliwą brać. I teraz to anchois po prostu będzie się tak naprawdę rozpadać, tworząc sos ultra umami. Ja myślałem kiedyś, że to będzie tak śmierdziało kutrem, że aż nie będzie mi się chciało tego jeść. Ale to po prostu jest głupota i nieświadomość moja. Tak zwany faux pas. I tu się po prostu rozwala. Dosłownie tego nie będzie. Będzie czuć lekki zapach oraz słoność. To jest tyle i aż tyle. I to tak 3 minuty może na tym wyłączonym gazie. Robiąc taką emulsję tak naprawdę. To się wydaje tak po prostu żałosne, ale jest po prostu tak genialne, że ja nie mam pytań, no. Ale jest po prostu fantastyczna. No, anchois się już rozwaliło na małe kawałeczki. Nie wiem, czy to widać. Tworząc taki po prostu sosik. Zaraz się doda do tego makaron i danie jest kompletne. Coś fantastycznego. Jeszcze to trochę dosolę potem na koniec, bo zawsze lepiej trochę dosolić. Czyli tak, że tak powiem, tutaj trzeba ogarniać kuwetę. Potrzebne jest coś takiego i od razu ten makaron wywalam na ten sos. Od razu. Nie odciekam tego nic, a nic. Dobra, 1 został. I dodaję trochę wody, ciupinę, żeby się zrobiła emulsja. To jest cały czas wyłączony ogień. Makaron z tłuszczem. Tak naprawdę makaron ultra umami. Dosłownie uzależniający. Ciupina soli, bo zazwyczaj to było mało słone. Znaczy zależy pewnie od tych sardeli. Żeby trochę przełamać tę monotonię, oregano. Mało, to nie ma zdominować smaku, to ma po prostu podbić taką ziemistość, kwiatowość. I żeby tak nie śmierdziało tym kutrem, no Jezu, no. Już być ten po prostu dokładnym. No, 2 minuty tak macham, sosik. Tu jest taka zasada, im lepsze składniki,
tym lepiej. Niestety, im lepszy makaron, nie najtańszy, tym lepiej. Im anchois lepsze, tym lepiej. Im czosnek lepszy, tym lepiej. Im peperoncino lepsze, tym lepiej. Im po prostu oregano, nawet z ogródka, im lepsze, tym lepiej. Czy świeże, czy suszone. Suszone moim zdaniem jest lepsze. Dawałem świeże i było takie ok, ale suszone maście ma ten skoncentrowany smak. Dobra, podaję, bo muszę już to zjeść. To jest fascynujące, jak człowiek po prostu, myśląc, że coś jest niedobre, skreśla jeden składnik. Tak samo jest z ciecierzycą. Tak samo jest z anchois. No tak, jak zrobicie to raz, będziecie uzależnieni. Ja to jadłem najwięcej 4 razy w tygodniu. Pikantne, intensywne. Anchois po prostu coś fantastycznego. 10 na 10, a to jest zwykły makaron z tłuszczem. Albo tak jak się mówi, z tłuszczem i wkładką. A temu, kto to wymyślił po raz pierwszy, naprawdę. Szapoba. Znał się chłop albo kobieta na robocie.